Witam serdecznie. Dzisiaj jestem w całkowicie innym miejscu. Jesteśmy w Nicei i dzisiaj nagram Wam odcinek dotyczący 10 pytań do psychoterapeuty. Będą one z różnych miejsc, dlatego że naprawdę miejsce Lazurowo Wybrzeże jest tak przepiękne, że w międzyczasie będę chciała Wam pokazać, jak fajnie się tu wypoczywa i jak ten odpoczynek też jest istotny. Zacznijmy sobie. Mamy tak, pierwsza z wiadomości, które od Was otrzymałam. Dziewczyna 30 lat. Moim największym problemem jest całe życie, jest brak ojca i cierpienie przez to. Zawsze ogromnie mnie bolało i wpływało na moje życie i relacje to, że nie przeżywałam tej bezwarunkowej ojcowskiej miłości. Nie byłam dla kogoś najukochańsza i najpiękniejsza, jakimi są córki dla ojców, w przypadku prawdziwych ojców. Nikt mnie nie bronił w dzieciństwie, jak mógłby to zrobić prawdziwy ojciec. Na przykład pójść do szkoły i bronić mnie przed uczniami, jak mnie obrażali i bili. Nikt mi nie kupował prezentów, takie jak korona, księżniczki, zestaw piękności, pamiętniczek. Nie krążył wokół mnie, nie brał na ręce. Nikt nie pracował dla mnie, żeby dać mi lepszą przyszłość. Odczuwam okropny brak tego i to jeden temat na świecie, jaki może wywołać łzy dosłownie za kilka sekund. Czuję się bardzo samotnie na tym świecie. Jeżeli byłby ojciec, on by mnie kochał prawie bezwarunkowo i świadomość tego dawałaby mi siłę, by się trzymać. Też brak ojca bardzo wpływa na moje relacje, więc odniosę się do kilku różnych wątków. Po pierwsze, jest mi bardzo przykro, że właśnie tak się czujesz. Natomiast faktycznie rodzice to są jedyne grupy osób, których dostajemy tą bezwarunkową miłość. Nawet od partnera nie możemy oczekiwać bezwarunkowej miłości, wręcz jest nawet to niezdrowe, kiedy partner daje nam tą bezwarunkową miłość. Natomiast jednocześnie wybrzmiała to tutaj temat nieprzepracowanej żałoby po relacji, po braku tego ojca. Kolejna z kwestii jest to, co nazywamy w terapii poznawczo-behawioralnej zniekształcenia poznawcze. Tutaj jest taka dychotomia myślenia, zero-jedynkowe myślenie. Wszyscy albo nikt. Gdybym miała ojca, to moje życie byłoby prawie idealne, a że tego ojca nie mam, no to jest takie, jakie jest. Nie do końca to prawda. Oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli ktoś nie ma drugiego rodzica, to jego życie jest trudniejsze. Ja sama wychowałam się przez wiele lat bez ojca, natomiast jednak mamy w sobie tą sprawczość i możemy decydować w jakimś zakresie o swoim losie, podejmując różnego rodzaju decyzje. Kolejna z kwestii to faktycznie brak ojca często wpływa na relacje. No i tutaj autorka jeszcze napisała, że oczekuje od partnera, że on weźmie za mnie odpowiedzialność, częściowe utrzymanie, weźmie na siebie całkiem albo większą część opłaty mieszkania, jedzenia i tak dalej. To jest kolejna kwestia. Czasami w przypadku braku tej opiekuńczości możemy dążyć do tego, żeby znaleźć osobę, która stanowi już nie formę partnera, ale mamy zamienienie ról albo oczekiwanie zamiany ról i chęć, by to partner stanowił rolę ojca. Natomiast jest to z wielu powodów niekorzystne dla relacji, dlatego że między innymi powoduje to zależność partnerki od partnera, a dodatkowo niektóre osoby wykorzystują to w formie dominacji, wykorzystują to w takiej formie pouczania, krytykowania, decydowania, więc opiekuńczość w związku jest bardzo ważna, ale taka opiekuńczość, w której dwie osoby sobie ją dają nawzajem, a nie jest to relacja jednostronna. Jednocześnie oczywiście powiem, że warto by było zgłosić się na psychoterapię, by przepracować kilka kwestii, między innymi właśnie stratę relacyjną, braki z dzieciństwa. Widać tu też mocno kwestia zaniedbania wewnętrznego dziecka i jak się nauczyć samemu opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, a później tą zdrową częścią dorosłą. Bardzo dziękuję za tą wiadomość. Kolejne z pytań. Witam, poszukuję psychoterapeuty do zaburzeń odżywiania dla osób dorosłych na NFZ. Czy ktoś się orientuje, gdzie znajdę takiego w Warszawie? Więc jak najbardziej jest dużo psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, którzy przyjmują na NFZ. Polecam oddział psychiatryczny, oddział terapeutyczny, a mianowicie w Warszawie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Między innymi można taką pomoc znaleźć także w fundacji Zobacz Jestem, która realizuje różnego rodzaju projekty
właśnie dla osób, które doświadczają zaburzeń odżywiania, a także dla ich rodzin. Kolejne z pytań. Jak zaopiekować się sobą po trudnej sesji terapeutycznej? Zawsze, kiedy mam trudną sesję rano, potem już do końca dnia czuję pewien ciężar. W środku dnia robię sobie drzemkę, żeby się odstresować. Rozumiem, że to jest bardzo trudne i zdaję sobie sprawę, to jest taki trochę negatywny efekt uboczny psychoterapii, natomiast te emocje są bardzo ważne. Jeżeli coś przepracowujemy, to siłą rzeczy wyciągamy różne trudne rzeczy, które nas dotyczą i to wiąże się z różnymi emocjami. Nie powiem, że z negatywnymi emocjami, dlatego że nie ma czegoś takiego jak negatywne emocje. Wszystkie emocje są dla nas bardzo ważne. Więc faktycznie bardzo ważne jest to, żeby zaopiekować się sobą po sesji psychoterapeutycznej, szczególnie tych, które są ciężkie dla nas. I jednym z takich sposobów są techniki relaksacyjne. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Między innymi techniki oddechowe, wszystkie znajdziecie na platformie YouTube. Techniki oddechowe oraz techniki trening progresywny Jacobsona, trening autogenny Schulza, mindfulness, można ćwiczyć jogę dla moich pacjentów, często jest to bardzo pomocne. Dodatkowo można zastosować muzykę do brain spottingu jako formę relaksacji, włączyć sobie muzykę relaksacyjną. Warto przed trudną sesją psychoterapeutyczną albo po takich lżejszych poćwiczyć sobie kilkukrotnie te techniki i znaleźć te, które dla Was będą właściwe. Nie wszystkie będą ok, nie wszystkie będą Wam się podobać i to jest naturalne. Dla mnie osobiście techniki, które bardzo lubię, są techniki wizualizacyjne. Między innymi technika bezpieczne miejsca, ale jeżeli doświadczyłaś traumy, to ta technika nie będzie najlepszym pomysłem i warto ją spróbować wtedy zrobić podczas sesji psychoterapeutycznej pod opieką psychoterapeuty. I jeżeli ona będzie dla Ciebie ok, no to możesz stosować ją bezpiecznie w domu. Inne techniki jak najbardziej możesz zrobić sobie w swoim zaciszu domowym, w ogródku z psami, z zwierzakami i inne. Kolejny z sposobów do zadbania o siebie to jest porozmawianie z kimś bliskim o tym, co się zadziało. Wypłakanie, napisanie tekstu, listu do osób, które nas skrzywdziły, do osób, które chcielibyśmy za coś przeprosić, do osób, których mamy poczucie winy, albo chociażby list do złości. To w zależności od tego, czego dotyczyła sesja, warto się zapytać też swojego psychoterapeuty pod koniec, jaką technikę dokładnie proponuje jako formę zadbania o siebie. Czasami warto po prostu wziąć kartkę papieru i dokładnie spisać to, co się z nami dzieje. Tyle. Nie trzeba nic więcej, tylko faktycznie być samym ze sobą. Potem może nastąpić przepłakanie, może nastąpić, nie zatrzymuj tych emocji, pozwól im przepłynąć, pozwól sobie je poczuć, ponieważ z tym będzie wiązało się oczyszczenie, a w konsekwencji ulga. Dobrze, tym razem odpowiedź na kolejne pytanie nagram podczas właśnie tego pięknego widoku. Pytanie brzmiało, ile trwała wizyta u psychiatry i jak to ogólnie wygląda. Więc to zależy. Najczęściej jest tak, że pierwsza wizyta u lekarza psychiatry jest wizytą dłuższą, trwa około 30-40 minut, natomiast to nie jest standard. Są niestety psychiatrzy, których wizyta potrafi trwać 5 minut, 10 minut, co często nie stanowi wystarczającego czasu, by poznać trudności pacjenta. Z tego powodu zalecam konsultację u lekarza psychiatry, który faktycznie taką dłuższą wizytę podejmuje. Są psychiatrzy, u których każdego rodzaju wizyta trwa około 40-50 minut, a częstotliwość właściwie wizyty zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie. U niektórych psychiatrów jest to raz na 3 miesiące, raz na 6 miesięcy, ale faktycznie myślę sobie, że ważne jest to, by psychiatra też współpracował z psychoterapeutą, jeżeli właśnie pacjent korzysta z usług psychoterapeuty i by razem podejmowali leczenie, razem konsultowali różnego rodzaju kwestie, m.in. redukcja leków, schodzenie z leków, wejście na wyższe dawki podczas psychoterapii oraz to, jak wzajemnie widzą pacjenta. Zwiedzamy sobie przepiękną ulicę, jest naprawdę przepięknie, a ja w międzyczasie odpowiem na pytania.
Pytanie dotyczy EMPI-2. EMPI-2, czy pacjent może dostać wyniki surowe? Absolutnie nie może ich otrzymać z racji tego, że są one chronione prawnie. Zarówno arkusz, na którym pacjent rozwiązuje, tak samo jak i arkusz odpowiedzi, to są wszystko rzeczy chronione prawnie, które są wydawane na dyplom psychologa. Więc jeżeli pacjent chciałby takie wyniki surowe otrzymać, to niestety ich nie otrzyma, natomiast faktycznie należy mu się wydać opinię diagnostyczną, omówić tą opinię diagnostyczną z nim. I dlaczego wyniki surowe samego pacjentowi nic nie dadzą? Dlatego, że my je musimy przeliczyć. Musimy je odnieść do norm, musimy to opisać, zinterpretować, wziąć pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, w tym wywiad kliniczny, i dopiero wtedy całość ma tak naprawdę diagnostyczny sens. Jesteśmy w restauracji hotelowej tym razem i chciałabym odpowiedzieć na kolejne z pytań. A mianowicie, czy w zaburzeniach lękowych koniecznie trzeba przyjmować psychofarmakoterapię? Więc odpowiedź brzmi: to zależy. Zależy od tego, w jakim jesteśmy stadium tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w takim stadium, w którym mamy zaburzenia lękowe typu bardzo mocno nasilonego, czyli takie ciężkie, no to wtedy zaczynamy koniecznie od leczenia psychofarmakologicznego, dlatego że po prostu terapia poznawczo-behawioralna nie będzie tutaj spełniać swojego zadania z racji tego, że pacjent będzie całkowicie mocno zafiksowany na doświadczanym lęku. I ciężko będzie się przebić do źródła tego lęku i pracować chociażby różnymi technikami takimi jak ekspozycja, na przykład wyobrażeniowa czy in vivo. Natomiast jeżeli mamy zaburzenia lękowe o umiarkowanym nasileniu, tutaj najlepiej byłoby połączyć terapię poznawczo-behawioralną wraz z leczeniem psychofarmakologicznym. W tym oczywiście stadium ciężkim też, ale dopiero w momencie, kiedy pacjent będzie już w takim umiarkowanym stadium, wtedy możemy dołączyć właśnie terapię poznawczo-behawioralną, ale pierwszym rzutem w stadium ciężkim są właśnie leki. Natomiast jeżeli mamy łagodne nasilenie, no to tutaj jak najbardziej możemy spróbować najpierw podejściem poznawczo-behawioralnym, a dopiero później dołączyć ewentualnie leczenie psychofarmakologiczne, jeżeli CBT okaże się niewystarczającym podejściem. Tym razem jesteśmy w ES i chciałabym tym samym odpowiedzieć tutaj na jedno z pytań dotyczących zaburzeń lękowych. A mianowicie w jaki sposób pracować z OCD, czyli zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. W terapii poznawczo-behawioralnej wykonujemy tutaj m.in. także techniki behawioralne, m.in. polegające na tym, że najpierw skalujemy lęk od 1 do 10 od sytuacji do najmniej do najbardziej lękowych i do tego dobieramy później ekspozycje wyobrażeniowe, w których pacjent uczestniczy w trakcie sesji psychoterapeutycznej i jest wprowadzany stan wyobrażenia sobie danej sytuacji lękowej, a także sytuacji chociażby in vivo, gdzie mamy już rzeczywisty kontakt z danym czynnikiem, który jest dla pacjenta wywołujący lęk albo właśnie jakieś inne objawy OCD. Między innymi pracujemy także z myślami natrętnymi. Dodatkowo możemy włączyć też techniki poznawcze. Jesteśmy w Monako. Może pogoda nie jest najlepsza, ale miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Jest naprawdę przepięknie, trzeba przyznać. Jest to bardzo ładne miejsce, które warto zwiedzić w życiu. Wróciliśmy do Nicei. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Niestety akurat się tak zdarzyło, że zapomniałam wziąć ze sobą mikrofonu, w razie czego po prostu dogram ten odcinek gdzieś indziej, jeżeli będę miała taką okazję. Tak, biorę drineczki. Natomiast jeszcze jest kolejne często pytanie, które jest mi zadawane, a mianowicie, czy depresja istnieje, a może jest tylko lenistwem. Więc depresja jest jednostką chorobową,
która jak najbardziej występuje, jest klasyfikowana. Mamy takie klasyfikacje diagnostyczne i każda choroba jest tam klasyfikowana. Jest to ICD-10, teraz już wchodzące ICD-11 oraz w Ameryce stosowane gdzieś, gdzie mamy DSM oraz w Ameryce stosowane DSM-5. Te klasyfikacje diagnostyczne umożliwiają nam, by zbadać każdą jednostkę chorobową, gdzie mamy określone objawy, czas trwania tych objawów i za pomocą dokładnie tych klasyfikacji określamy, czy ktoś spełnia dane. Jeżeli tak, no to wtedy jest to, na tej podstawie określamy, czy jest to choroba, czy może jakiś inny stan, który jeszcze nie spełnia kryteriów chorobowych. Jednocześnie warto to podkreślić, że lenistwo nie jest chorobą i nie każda osoba, która jest leniwa, ma depresję i nie każda osoba, która ma depresję, jest leniwa, a wręcz w drugą stronę powiedziała, jest to szereg objawów, które występują i uniemożliwiają podjęcie jednostce aktywności. Między innymi jednym z objawów jest anhedonia, czyli niemożność odczuwania szczęścia oraz brak motywacji. Kolejne pytanie, czy można w jakiś sposób pomóc sobie psychicznie, zanim pójdziemy do psychoterapeuty? To zależy od naszego stanu psychicznego oczywiście, jeżeli on jest nasilony, to często musimy zgłosić się do specjalisty, ale możemy zrobić dużo różnych rzeczy, które będą powodować to, że nasz stan będzie lepszy, czyli mówię tutaj o profilaktyce. Jedną z takich form profilaktyki jest fototerapia i stwierdziłam, że skoro jestem w tak słonecznym miejscu, jest tak gorąco tutaj, to koniecznie muszę powiedzieć trochę o tym, czym jest fototerapia. Fototerapia jest to działanie światła słonecznego na naszą skórę i wydzielanie w ten sposób witaminy D, która jest bardzo ważna, ale zresztą nie tylko witaminy D. Dzięki temu możemy poczuć się lepiej. Więc działanie światła słonecznego, wystawianie się na jakieś spacery, wakacje, to jednocześnie relaks i spokój, ale tak naprawdę możemy także to zrobić w momencie, kiedy są niedobory witaminy D, czyli w momencie, kiedy jest to jesień, zima. Są takie lampy, które mają za zadanie imitować światło słoneczne i ja faktycznie często polecam to swoim pacjentom właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. Natomiast kiedy mamy cieplejszy czas, warto wyjść po prostu na spacer. Z kolejnych rzeczy, które możemy zrobić, by pomóc sobie psychicznie, jest relaksacja. Relaksacja, o której powiedziałam już wcześniej, metody relaksacyjne, dodatkowo ogólne techniki, które powodują redukcję stresu, ale także prawidłowe wyrażanie swoich stanów emocjonalnych, a właśnie to jest bardzo ważne, czyli wyrażanie tych stanów emocjonalnych, ponieważ wiele osób tłumi swoje emocje, tłumi to, co odczuwa, tłumi tak zwane negatywne emocje, które powiedziałam, że nie ma, to wszystkie emocje są potrzebne, to przyczynia się do powstania różnego rodzaju objawów, między innymi jeżeli tłumimy bardzo dużo złości, to mamy wybuchy złości, jeżeli tłumimy dużo lęku, to możemy mieć na przykład ataki paniki. Okej, wróciliśmy do Polski i tym razem tutaj odpowiem na ostatnie pytanie, które zostało z tej serii. A mianowicie pytanie brzmi, czy można zaprzyjaźnić się ze swoim psychoterapeutą po zakończeniu terapii? Niestety odpowiedź brzmi nie. I już tłumaczę dlaczego. To prawda, że podczas psychoterapii wytwarza się szczególna więź. Tworzy się dosyć bliska relacja, szczególnie kiedy mamy taką sytuację, że pacjent jest dosyć długo w terapii, 1,5 roku, 2 lata. Mamy taką regularność w spotkaniach. To w pewnym momencie może pojawić się takie pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy tego psychoterapeuty już tej terapii nie będzie. I może się pojawić wręcz pokusa bądź ogólna chęć kontynuacji tej znajomości w innych okolicznościach. Natomiast nie jest to dobre z wielu powodów. Pierwszym powodem do tego jest to, że na przykład ja pracuję w ten sposób, że moi pacjenci mogą do mnie wrócić. 3 miesiące po zakończonej terapii mogą wrócić. I co by było wtedy, gdybym ja na przykład zaczęła się z nimi spotykać na kawę po zakończonej terapii? Nie mieliby takiej możliwości. Nie moglibyśmy przerwać w tym momencie relacji i wrócić do terapii, więc tak naprawdę pacjent musiałby znaleźć sobie nowego terapeuta
i rozpoczynać w jakimś stopniu opowiadać swoją historię od nowa. Kolejny z powodów jest taki, że jest asymetria w relacji. Asymetria w relacji polega na tym, że psychoterapeuta wie dużo o swoim pacjencie, bardzo dużo różnych elementów z jego życia, natomiast pacjent tak naprawdę niewiele wie o swoim terapeucie. I tak powinno być. Mimo tego, że terapeuta nawet nie chciałby wykorzystać informacji, które posiada z terapii, istniałaby taka możliwość, że w jakiejś naturalnej konwersacji, nie w warunkach terapeutycznych, nawiązałby do czegoś. I znowu mówimy o tej asymetrii w kontakcie, że terapeuta wie dużo, a pacjent może chciałby ukryć pewnego rodzaju rzeczy, skoro już nie jest pacjentem tego terapeuty. Więc z wielu powodów, dla bezpieczeństwa przede wszystkim pacjenta, relacji, tego co zostało wypracowane podczas terapii, jednak nie utrzymujemy kontaktu poza terapią, a szczególnie po jej zakończeniu, jeżeli to nie jest proces terapeutyczny. I tym samym dziękuję Wam za obejrzenie całego odcinka i do zobaczenia.